Cześć, Bartek Urban, Autowizja.pl. Zapraszam do testu BMW M140i. Żeby zrozumieć, jakim autem jest BMW M140i, powinniśmy się cofnąć do 2004 roku, kiedy to pojawiło się po raz pierwszy BMW serii 1, zastępując serię 3 w odmianie Compact. Pierwszej generacji BMW serii 1 występowało jako 3- lub 5-drzwiowy hatchback oraz jako 2-drzwiowe coupé lub kabriolet. To właśnie na bazie coupé Niemcy w 2011 roku stworzyli BMW 1M Coupé, czyli najmniejsze auto z rodziny M. 340 koni, 450 Nm, napęd na tył, manualna 6-stopniowa skrzynia oraz szpera w standardzie. Mały potwór. Produkcja trwała zaledwie 2 lata i łącznie zostało sprzedanych 6309 sztuk. Początkowo BMW zakładało sprzedać jedynie 2700 sztuk, jednak popyt okazał się znacznie większy. W 2011 roku BMW serii 1 doczekało się drugiej generacji, która od tej pory będzie już tylko hatchbackiem. Odmiana coupé i cabrio doczekała się swojej serii 2. Tym samym żywot swój skończyło 1M Coupé, a w jego miejsce pojawiło się M135i. Nieco słabsze od 1M Coupé, bo posiadało 320 koni, ale w zamian za to wściekła jedynka mogła być wyposażona w opcjonalny napęd na 4 koła lub 8-stopniowy automat. W 2015 roku seria 1 przeszła facelifting, który nieco zmienił kształt reflektorów czy zderzaków. Rok później model M135i zastąpiono poprzez prezentowany przeze mnie model M140i. BMW M140i, pomimo przynależności do grupy hot hatchy, nie wygląda jak typowy jej przedstawiciel. Konkurencja ma ogromne spoilery, splittery, wielkie felgi czy ogromne rury wydechowe. Do tego opcjonalnie można wybierać kolorowe namalowania i naklejki. BMW takie nie jest. W zasadzie to poza wydechem ciężko odróżnić M140i od cywilnych odmian, które również mogą mieć M-pakiet czy nieco zmienione zderzaki czy hamulce sygnowane logiem M. Auto jest ładne, ale brak mu nieco agresywności. Skupmy się na chwilę na walorach praktycznych. Zacznijmy od bagażnika, który ma pojemność 360 litrów. Producent umieścił 2 haczyki na zakupy po bokach, a pod podłogą znajdziemy akumulator, który dla lepszego rozłożenia masy jest z tyłu. Drugi rząd siedzeń można złożyć i w ten sposób otrzymać idealnie płaską podłogę. BMW M140i jest jednym z niewielu hot hatchy, który występuje zarówno w 3- jak i 5-drzwiowej odmianie. Testowany egzemplarz to akurat 3-drzwiowa odmiana, a to oznacza niezbyt wygodne wsiadanie do tyłu. Fotel najpierw musimy ręcznie złamać, a następnie nacisnąć przycisk, aby nam sam odjechał. Chwilę to trwa, więc jeśli akurat pada na dworze, to możemy nieco zmoknąć. Miejsca z tyłu na nogi nie ma za dużo, ale nie dotykamy przedniego fotela, który jest ustawiony pode mnie. Dużo gorzej jest z miejscem na głowę, gdzie wbijam się w dach, a mam 186 cm wzrostu. Nieco lepiej jest z przodu, gdzie bez problemu znalazłem wygodną pozycję, ale na głowę mam dosłownie kilka centymetrów wolnej przestrzeni. Miłym rozwiązaniem są pompowane boczki w fotelach, które przydają się na ostrych zakrętach. Swoją drogą fotele są bardzo wygodne, ale BMW w przeciwieństwie do większości konkurencji nie oferuje ogromnych kubów. Szkoda, że nie ma ich nawet w opcji. Środek, jak przystało na BMW, jest świetnie wykonany, kierownica jest mięsista i świetnie leży w dłoniach. Materiały są użyte bardzo dobrej jakości, a w kabinie nic nie stuka, ani nic nie skrzypi. Przyczepić się za to trzeba do 2 rzeczy. Po pierwsze, deska rozdzielcza się już mocno zestarzała i przydałoby się nieco więcej polotu w jej wyglądzie. Druga sprawa to w kabinie jedynie 2 rzeczy przypominają nam o wyjątkowości modelu. Jest to logo na progu oraz emblemat wyświetlany na zegarach. Poza tym wnętrze jest identyczne jak cywilna najsłabsza seria 1 z 3-cylindrowym silnikiem o mocy 109 koni. BMW serii 1 oczywiście jak i każde inne BMW ma iDrive, czyli pokrętło do obsługi bardzo rozbudowanego menu. Kiedyś wszyscy narzekali na iDrive, dziś jest to wzór do naśladowania. Wszystko jest intuicyjne i proste, a pokrętło nie dość, że się kręci, to jeszcze możemy je przesuwać na boki, wciskać, czy nawet w opcji po nim pisać. Świetne. Ale pora na najważniejsze, czyli jazdę. Ciepłe odpalenie nie zapowiada nic nadzwyczajnego. Słychać, że wydech sobie mruczy, coś tam bulgocze, ale dość cicho i spokojnie. Dźwięk jest bardzo rasowy, ale to nie jest poziom obecnej hot hatchy. Ale wystarczy raz mocniej przycisnąć, aby rury wydechowe zaczęły pluć jadę. Wydech świetnie brzmi też z rana, jak odpalamy auto na zimno. Samochód ma 4 tryby jazdy. Eco, Comfort, Sport oraz Sport Plus.
W dwóch ostatnich auto ryczy zdecydowanie głośniej, bowiem w wydechu otwierają się klapki. BMW M140i to najbardziej naturalnie brzmiący hot hatch na rynku. I to zarówno jeśli chodzi o wydech, jak i o silnik. No właśnie, silnik, bo o tym nie powiedziałem. Pora zajrzeć pod maskę, która swoją drogą jest świetnie otwierana. Wystarczy 2 razy pociągnąć za dźwignię, zlokalizowaną koło lewej nogi kierowcy i maska jest odblokowana. Nie trzeba szukać żadnej blokady, a jedynie podnieść do góry maskę. Pod nią znajdziemy 3-litrowy, 6-cylindrowy rzędowy silnik, który generuje aż 340 koni i 500 Nm. To jest moc dokładnie taka sama jak hardkorowe BMW 1M Coupe, a moment obrotowy jest nawet o 50 Nm większy. Jest jednak ogromna różnica. BMW M140i może mieć świetną 8-stopniową automatyczną przykładnię oraz napęd na 4 koła. A to oznacza sprint do setki w czasie 4,4 sekundy. Według naszych pomiarów auto powtarzalnie zalicza 4,2 sekundy. W ten sposób auto jest szybsze od BMW M2, M4, M5 oraz M6. Szaleństwo. Swoją drogą auto zamyka licznik i to w zaledwie 30 sekund. Mało jest aut, które mogą się pochwalić takim osiągnięciem. Oczywiście auto pojechałoby znacznie szybciej, tylko jest ograniczone elektronicznie do 250 km według GPS, a 260 według licznika. Poprzednie BMW M135i, również z napędem na wszystkie koła, miało 20 koni mniej oraz 50 Nm mniej. I przyspieszało według naszych pomiarów do setki w czasie 4,5 sekundy, a czas 100-200 robiło w 12,5 sekundy. M140i urywa 0,3 sekundy z przyspieszenia do setki oraz 0,9 sekundy od 100 do 200. Piękny postęp. W ten sposób BMW M140i jest drugim najszybszym hot hatchem, a jedynie sporo mocniejszy, bo aż 400-konny Audi RS3 jest szybszy. Nawet Mercedes A45 AMG, który ma 381 koni, nie da rady 340-konnemu BMW. Nieźle, choć coś czujemy, że BMW M140i na hamowni może wypluć nieco więcej niż te 340 koni, sądząc po osiągach. Osiągi to jedno, a drugie to właściwości jedne. Podstawowe BMW M140i jest pędzone tylko na tylną oś, co przy tak krótkim rozstawie osi jest czasami ciężkie do opanowania. Zwłaszcza, że możemy całkowicie wyłączyć wszystkie systemy. Testowany egzemplarz ma na szczęście napęd na wszystkie koła, ale to nie przeszkadza w świetnej zabawie. Czuć, że auto urodziło się z napędem na tył, bowiem na zakrętach jest nadsterowne, czyli chce nas wyprzedzić tył. Dzięki napędowi na 4 koła trakcję mamy zawsze, a układ kierowniczy, zawieszenie, hamulce i skrzynia biegów są ze sobą zgrane idealnie. Z tego auto naprawdę nie chce się wychodzić. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale jak na dzisiejsze standardy M140i nie ma zbyt dużych kół, bo zaledwie 18-calowe. To po pierwsze pozwoliło zachować resztki komfortu, a po drugie przyczynia się do lepszych czasów przyspieszenia. W standardzie możemy wybrać jeszcze mniejsze, bo 17-calowe koła. Ciekawe, czy udałoby się zejść do 4,1 sekundy do setki. Na koniec jeszcze koszty. Najpierw spalanie. Przy dość mocnej jeździe w mieście auto zadowala się 15-16 litrami. Jeśli będziemy jeździć normalnie, o ile tak się da jeździć tym autem, to zbijemy z tego wyniku 3-4 litry i komputer pokaże nam okolice 12 litrów. Na trasie bez problemu schodzimy poniżej 9, a nawet 8 litrów. Jazda ze stałą prędkością 120 km na godzinę zmusza silnik do poboru 7,8 litra. Natomiast przy 140 km auto potrzebuje już 9 litrów. Chyba nie jest tak źle jak na 340 koni. Cennik natomiast otwiera odmiana z napędem na tył oraz manualną skrzynią biegów, która kosztuje minimum 186 500 zł. Za odmianę z X-Drive oraz 8-stopniowym automatem trzeba wyłożyć 205 800 zł, czyli 19 300 zł dopłaty. Dla porównania, 4-napędowy Mercedes A45 AMG o mocy 381 koni kosztuje 188 600 zł. 350-konni 4-napędowy Ford Focus RS 156 260 zł. Przednionapędowy Honda Civic Type R o mocy 310 koni to wydatek 146 800 zł. 310-konny 4-napędowy Volkswagen Golf R kosztuje 165 900 zł, natomiast bliźniaczy Seat Leon Cupra 300 z tym samym napędem, ale silnikiem o 10 koni słabszym kosztuje 156 900 zł. Najnowsze 400-konne 4-napędowe Audi RS3 jeszcze nie doczekało się cennika, ale pewnie będzie kosztowało podobnie jak poprzednik, za którego trzeba było wyłożyć aż 257 630 zł. W takim zestawieniu BMW nie wypada najlepiej. Aczkolwiek jego powinniśmy porównywać wyłącznie z Audi RS3 oraz Mercedesem A45 AMG, bowiem to są rywale premium. Wtedy cena wydaje się już znośna. Zwłaszcza, że nikt z konkurencji premium oraz nie oferuje tak dużego, bo aż 3-litrowego silnika
Nikt też nie ma w ofercie rzędowej szóstki pod maską oraz żaden z hot hatchy nie może mieć napędu na tył. Dodajmy do tego możliwość wyboru pomiędzy 5 a 3-drzwiowym nadwoziem, ręczną lub automatyczną przekładnią oraz napędem na tył lub na wszystkie koła i staje nam przed oczami hot hatch, który zadowoli nawet najwybredniejszych. BMW M140i to auto o dwóch obliczach, niczym Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Z zewnątrz i wewnątrz wydaje się być zwykłym BMW, które wyróżnia się w zasadzie tylko wydechami czy emblematami, które równie dobrze można mieć sobie samemu przykleić. Jednak po odpaleniu samochodu i ruszeniu momentalnie czujemy, że to auto ma geny M. M jak mistrzostwo, bowiem M140i ma właśnie takie osiągi, taki silnik, taki napęd i taką daje radość z jazdy. Niesamowite auto.